Hejo, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hejtas, a dzisiaj zapraszam was do teorii, ale nie do teorii z Poppy Playtime. Dzisiaj zapraszam was do teorii ze Skibidi Toilet. Ostatnio wyszedł właśnie Skibidi Toilet 74, czyli najbardziej gorętszy odcinek, bo poznaliśmy więcej jednostek Astro, jakąś statek matkę, wiele tajemnic oraz oczywiście potwierdzenie, że G-Man Tytan powstanie. Jestem ciekawy w ogóle, jak on będzie wyglądał, bo G-Man Tytan to na pewno będzie bardzo potężny Tytan, który z pewnością namiesza trochę w fabule Skibidi. Przejdźmy do tego. Otóż, kiedy mamy plany pokazane właśnie Skibidi Toilet, gdzie widzimy wielką toaletę, a po różnych częściach tych właśnie to planów są pokazane ręce oraz nogi oraz coś na wzór Tytana głośnika, jakichś takich głośników. Wydaje mi się, że to są takie napędy z tyłu. Wydaje mi się, że to będą takie napędy, że wiecie, że będzie mógł latać, jak na przykład Tytan Speakerman, że będzie mógł na przykład podnieść się i szybować w powietrzu, albo delikatnie wznosić się i jakoś się przemieszczać, bo na pewno tak to będzie wyglądać, bo na tych nogach i tych rękach wygląda, że nie będzie miał jakiegoś wielkiego pola manewru, że jakoś szybko będzie napieprzał tymi rękami i nogami, tylko to będzie taka powolna maszyna, tylko żeby po to, żeby stać, nawalać się i tylko tyle. Tytani na szczęście są bardziej jakby szybcy, zorientowani i mają lepszą kondycję niż taki G-Man, bo on będzie musiał się jakoś przyzwyczaić do tych nóg, ale też nie jest powiedziane, że Tytan G-Man będzie walczył po stronie Astro. Może walczyć po stronie toalet, gdzie właśnie mam taką teorię, bo na przykład w odcinku 74 mamy scenę, gdzie Tytan Daddy, TV-Man, w ogóle jaka nazwa, jest fajna, bardzo mi się podoba, daje naukowcowi TV-Manowi kartkę właśnie z G-Manem, bo na tej kartce, na tej drugiej kartce jest pokazane coś napisane w jakimś dziwnym języku, plus jest zdjęcie G-Mana z jakąś koroną, jakimś hełmem na głowie. I to może być to, że G-Man był astrotoaletą, ale zdjął ten hełm i nie jest pod nikogo rozkazem, a ten, kto sprawuje władzę nad astrotoaletami, musi być potężny i jakimś totalnym geniuszem zbrodni, żeby coś takiego zrobić, bo kontrolowanie takich toalet dużych, kolosalnych wręcz, nie jest na pewno łatwe, chociaż dla tego gościa, który to robi i kontroluje, nie musi być to oczywiście gość, może być to gościuwa, albo na przykład jakiś król Skibidi Toilet, który generalnie włada królestwem Skibidi Toiletów i on sobie tam normalnie króluje i kontroluje. Cofnijmy się trochę, bo na przykład w pierwszych shortach Skibidi Toilet, G-Man pojawia się w epizodzie 7. Pokazany tylko jak śpiewa i tylko pokazany, że jest on duży i możliwy jest on takim szefem tych Skibidi Toilet. Tyle, tak naprawdę. Ale w epizodzie 5, gdzie pojawia się pierwsze latające toalety, to nie mogą być astrotoalety, bo nie mają jakichś tam takich pierścieni dziwnych czy coś, może mogą być to astrotoalety, tylko wtedy nie wiedzieliśmy, że to są astrotoalety i po prostu taki koncept, że umieją latać, ale wtedy wszystkie toalety, które były na ekranie latały, bo na przykład mniejsze latały, duże latały, G-Man też latał, co wam zaraz to pokażę i te toalety latały, ale dodatkowo jeszcze, gdzie występuje toaleta, możliwe astrotoaleta wtedy, jest w epizodzie 13, gdzie to w epizodzie 13 latająca toaleta, wyglądająca właśnie jak ta z epizodu 5, lata, plus ma lasery w oczach, tak jak G-Man. W ogóle ktoś zwrócił na to uwagę, że ta toaleta lata i ma lasery jak G-Man, czyli G-Man na pewno był szefem i nie było kogoś wyżej, albo może to była jako taka prawa ręka. No, nie wiemy. Wiemy tylko, że ta toaleta latała, miała lasery i dodatkowo mogliśmy ją spłukać. Co ją spłukali i ona faktycznie sobie jakby płukała się, a G-Mana nie da się tak łatwo spłukać, mimo że praktycznie jest taki sam i jego nie można spłukać. To znaczy, że nie jest on taką normalną toaletą, bo tamto może była taka normalna toaleta, a jako, że on jest Astro, to może Astro nie można w ogóle spłukać, właśnie o to chodzi, a normalne toalety można. Plus w 12 epizodzie, kiedy mamy Skibidi Toilet z kameramenami, oczywiście pojawia się naprzeciwko nas z daleka, pokazując, że jest już totalnie kolosalny, bo jak pamiętacie, w epizodzie 7 nie był aż taki duży, prawda? Ale w epizodzie 12 on już jest totalnym kolosem, jest większy niż budynki w mieście, takie największe nawet, i pokazuje, że ma też lasery w oczach. Tylko że dodatkowo, czy to nie jest dziwne? Dla mnie to jest dziwne, że G-Man tak szybko się poruszył, że tak szybko się tam zjawił. A jak? Latając. Jak widzicie, na początku go tam nie ma nikogo, nikt się w oddali nie pojawia, nic z tego i nagle pojawia się G-Man, jak kamerę odwraca się do drugiej kamery. Możliwe, że G-Man też lata, a co to potwierdza dodatkowo, że czy jest spotkanie między Tytanem, kameramenem, a właśnie Skibidi Toilet G-Manem,
to G-Man jakby tak zjeżdża w dół, jakby skądś spadał. Jak macie na początku, to gdzieś jakby skądś spadał, bo jakby przejeżdża przez budynki, to były większe wybuchy. On gdzieś się jakby tak zjeżdża, jakby z powietrza po prostu że leciał i nagle fiu na ziemię i taki wybuch jest, że ląduje, nie? I generalnie on wtedy latał. Dodatkowo w odcinku 33 Shorta widzimy, że G-Man też jakby lewituje nad miastem. Nie widzimy, czy jedzie, czy lewituje. Dla mnie on tam jakby lata, bo tak szczerze to tak też wygląda, a tam też dużo toalet lata, bez jetpacków. On wtedy lata i z jakiegoś dziwnego powodu w 38 odcinku widzimy G-Mana już tylko z jetpackiem. Ma on dodatkowe lasery, oczywiście, żeby chronić się, żeby mieć dodatkowy tutaj jakby moc ataku jakby większą, nie tylko oczy, ale też lasery dodatkowe, ale wtedy dostaje też jetpack, mimo że kilka epizodów wcześniej on normalnie latał. Możliwe, że wtedy Boom po prostu wpadł na pomysł, że będą dwie rasy, czyli zwykłych toalet, które można spłukiwać, oraz astrotoalety, czyli wyższa rasa, której nie można tak po prostu łatwo pokonać. Przykładem jest G-Man, którego w ogóle nie można było spłukać. Był on po prostu tak jakby taki nieśmiertelny, że jego nie da się w taki łatwy sposób pokonać, niż po prostu obcięciem głowy lub po prostu spaleniem go. Ale przecież pierwsza toaleta Astro, która pojawiła się, była w epizodzie 51 i ją dało się spłukać. To jest aktualizacja, bo normalnie nie było to napisane jako astrotoaleta, po prostu Boom zmienił to jakiś czas temu, że to jest pierwsze pojawienie się astrotoalety. Pokonujemy jakoś tą astrotoaletę, to pokonujemy oczywiście Tytan Cameraman, zostaje ona spłukana. No i Dafuk Boom to zmienił po prostu, pokazując nam, że wtedy była toaleta, co jest prawdą, bo wtedy w ogóle ta toaleta nie miała jetpacka. Nie miała nic, ona latała samoistnie. Jakby miała chyba ten krążek dookoła tej toalety i to chyba powodowało, że latało. Tytan Cameraman strzelał do niego, bił go, nawet go spalił i nie dało rady zniszczyć tej toalety, ale go spłukał. To jakim cudem G-Mana nie można spłukać? Może jest on na tyle wytrzymały, na tyle nieśmiertelny, że jego się po prostu nie da spłukać, ani tak łatwo zniszczyć. A normalne toalety, takie bojowe z astrotoalety, można tylko spłukać na przykład, a toalety typu zwykłe można na przykład zniszczyć bijąc, spalając i spłukając, a toalety Astro tylko spłukując, więc to wyjaśnia nawet, dlaczego G-Man może być właśnie tą astrotoaletą, ale teraz pojawia się pytanie, dlaczego G-Man miałby pomagać Tytanom i Kameramenom, skoro od samego początku był zły? Otóż kiedy Tytan TV-Man wybiera się już, żeby skopać tyłek G-Manowi, znaczy teleportuje się, naukowiec TV-Man zatrzymuje go, mówiąc, że potrzebują przywódcy Skibidi Toilet u nich w bazie, w bazie TV-Manów. Titan TV-Man się złości, mówiąc, czy on oszalał, ale potem mu mówi, że mają plany i wiedzą coś, czego inni nie mogą wiedzieć i jest im to potrzebne. Wtedy TV-Man się jakby uspokaja, a dodatkowo w epizodzie 73, kiedy jest walka pomiędzy Tytanami i G-Manem, kiedy Tytan TV-Man ma zniszczyć już G-Mana, to G-Man się wycofuje i mówi: zaczekaj, ty mnie potrzebujesz. I może być to tak, że to będzie sojusz pomiędzy Tytanami i G-Manem kontra Astro. Po prostu G-Man może nie chce Astro i widzi się jako przywódcę Skibidi Toilet, a nie jako Astro Toalety. I po prostu on Astro Toalet nie lubi i nienawidzi, bo są po prostu mu nie na rękę. A on widzi władcę w sobie. On jest takim królem i on będzie rządził Skibidi Toiletami, a nie ktoś nim będzie rządził. Jeżeli wam się teoria podoba i chcecie więcej takich teorii, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Jeżeli masz swoją teorię, podziel się w komentarzu. Ja przypnę serduszko. Ja byłem Hejtas. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!